Zobaczcie. Ładna robota. Głowica Euro 3. Jest ona mocniejsza niż te Euro 4, bo te Euro 4 wszystkie pękają. Nie wiem, czy one są po prostu z jakiegoś gorszego materiału wykonane, czy coś. No, w każdym bądź razie no, nie wytrzymują za wiele. Także załatwiłem od Kuby głowicę Euro 3. Kuba oddał głowicę do Szlifmotu. Pozdrawiam chłopaków. Obróbka głowicy. Mam wszystkie 20 nowych zaworów, 20 nowych prowadnic, uszczelniacze zaworowe. Także głowica jest przygotowana. Tak to ładnie wygląda. To nie są śmieci, tylko to jest po prostu olej. Mam nadzieję, że będzie tym razem już służyć. No i co? Pakuję ją i zaraz zawiozę, obrócę, tylko pokażę Wam, jak wygląda z drugiej strony. Tak się prezentuje z drugiej strony. Wyczyszczona, przygotowana, sprawdzona. No z tego co widzę, to już nie ma tego otworku na pompę SAI, także nie trzeba będzie go zabezpieczać. No a tutaj mam oryginalny napinacz. Kupiłem. Jest to napinacz ze starszych modeli, bez cewki. Cewka będzie wyprogramowana z softu, także będzie taniej. Niczym to się nie różni, ponieważ w silnikach BFB i w tych nowszych jest to po prostu stosowane do tego, żeby szybciej rozgrzewał katalizator i gdy jedziemy ze stałą prędkością, żeby nam zredukowało spalanie i teoretycznie były lepsze parametry ekologii, o, że tak powiem. Ale że tak w ogóle to pic na wodę prawdopodobnie, no może troszkę coś tam pomaga, ale niewiele. Także zdecydowałem się na zakup oryginalnego napinacza Volkswagena, żeby nie było. Są numerki. Jest to napinacz bez cewki, jak już powiedziałem. Taki kosztuje w okolicach 950 do 1000 zł. A ten z cewką, co występują w silnikach BFB i podobnych, kosztuje ponad 3000 zł. Także no warte zastanowienia, że tak powiem. Tu jeszcze mam zaślepkę, jeśli chodzi o pompę SAI z tyłu głowicy, ale w tej Euro 3 co kupiłem, to już tego nie ma, także będzie zbędna. Dobra, wiozę to do mechaniora, niech mi to pomału składa i będę przedstawiał dalsze relacje. Cześć. Witam wszystkich. Dziś wlatuje aktualizacja odnośnie silnika. Chciałem Wam pokazać i zaprezentować, jak pracuje silnik po remoncie. Wszystko w porządku, aczkolwiek było jeszcze trochę problemów po tym całym złożeniu. Mianowicie, co się okazało, pokażę Wam w innym odcinku też na temat części, ponieważ musiałem 3 komplety świec wymienić. W każdym komplecie trafiały się felerne świece. Wyobraźcie sobie, w jednym komplecie po prostu było to, świece uszkadzały się bardzo szybko, w drugim w drugim komplecie od razu już były uszkodzone, nie dawały takiej iskry jak potrzeba. Zostało to sprawdzone na specjalnej takiej maszynce, co ma mechanik. Kiedyś właśnie zakupił i udało nam się to przetestować. Niestety nie mam filmiku z nagrania, no ale trudno. No i co? Okazało się też, że nowe cewki zapłonowe BRU, te, które polecałem, są wadliwe. Musiałem z powrotem założyć stare. Wyobraźcie sobie, auto dalej szarpało na tych nowych cewkach. Nie wiem dlaczego. Kurczę, no każda jakby cewka miała jakąś wadę, no trochę dziwne to dla mnie.
Nie jestem w stanie tego sprawdzić sam, no co jedynie omomierzem ją mogę pomierzyć czy coś. Nie wiem, oscyloskopu nie mam, nie wiem czy da się tym sprawdzić, no to musiałaby zająć się tym firma. Prawdopodobnie odeślę je na reklamację, zobaczymy co mi powiedzą. No i co, zobaczcie jak wygląda praca silnika. Zimny start, nie ma już rzęzienia przy odpalaniu, tak jak to było na starym napinaczu. Także posłuchajcie. Bardzo ładnie pracuje. Została też wymieniona pompa paliwa. Muszę wam się przyznać, bo miałem zamiennik Hella wrzuconą, ale co się okazało podczas robienia logów, auto nie jechało tak jak powinno. Od wyższych obrotów tamta pompa nie dawała odpowiedniej dawki paliwa. No i co? Trzeba było wrzucić coś innego. Nowy WDO kosztuje 1200 zł, więc no kosmos. No ale po rozmowie z mechanikami doszliśmy do wniosku, no i polecił mi właśnie pompę Pierburga 6300. Pompa kosztuje w okolicach 300 zł, a jest montowana w Skodach bodajże i w innych jeszcze modelach. Jest to montowana na pierwszy montaż i z tego co mówili właśnie, to ta pompa obrabia spokojnie 250-300 koni, także no kurczę, dla mnie bajka, nie? Jest to sam wkład pompy, także prosta wymiana. No i co, no na razie chodzi, ładnie pali, nie słychać żeby buczała, żeby huczała czy coś. Także na razie jestem zadowolony. Logów jeszcze nie zrobiłem. Cały czas niestety brak czasu. No ale cóż, postaram się to jeszcze jakoś zaktualizować odnośnie tej pompy. Pokażę wam może logi jak wyglądały wcześniej. No i co, pokażę jeszcze wam pracę silnika. Tak autko pracuje na zimnym silniku, jeszcze nie rozgrzany, dosłownie kilka sekund pracuje. Także tak jak mówiłem, nie ma już tego rzęzienia napinacza przy rozruchu. Ładnie cichutko pracuje, na pewno wyciszył się ten silnik też. No co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Zobaczymy te logi właśnie jak po tej wymianie pompy. No na razie jest wszystko w porządku, no mówię, musiałem wrzucić te stare cewki, tamte będę reklamował, masakra. No i co, w zasadzie tyle. Niedługo następne filmy, także oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie. Szerokości przyczepności, cześć.